Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Witam serdecznie. Cześć Januszu. Cześć, witaj. Co my tu ciekawego mamy? Nie siupek do siedzenia, już tak trochę żartobliwie, ale porządny sprzęt. Tak, porządny sprzęt. Jeden z porządniejszych, jeśli chodzi o gamę maszyn zielonkowych. Zgadza się. No i chyba nie trzeba wszemi wobec mówić, że marka SIP słynie właśnie również albo nade wszystko z kosiarek różnego rodzaju. To prawda, już 70 lat. W tym roku mamy 70-lecie. Jest to jeden z flagowych modeli kosiarka czołowa z systemem S-Flow, hydropneumatycznym ociążeniem listwy. Właśnie, jak będziesz rzucał, że tak powiem, Janusz, te hasła takie stricte, jak ja to mówię, przynależne do danego produktu, czyli tutaj na przykład do tego, to z automatu omów pokrótce oczywiście, na czym to polega i co to za funkcja, jak to działa, żeby widzom też przybliżyć, że tak powiem. Jak najbardziej, od tego jestem i bardzo się cieszę, że od tego zaczniemy. To zacznijmy od S-Flow. S-Flow, zamieszczenie hydropneumatyczne w przypadku kosiarki czołowej, która jest de facto ciągniona. I teraz dlaczego ciągniona, nie pchana? Tutaj mamy takie bardzo prosty przykład na zasadzie... Mimo, że jest to kosiarka czołowa, jest wciągnięta listwa. to jest ciągniona, Tak. A właśnie, bo rozumiem, że konstrukcja to wymusza, że tak powiem, Tak. i wskazuje, że właśnie taki ruch jest wykonywany, a nie inny. A dlaczego tak robimy? Prosty przykład jest taki. Mamy taczkę. Chcemy wjechać tą taczką, pchając ją pod jakąś nierówność. Jak będzie lepiej? Wepchać ją, czy ją wciągnąć? No, zapewne to drugie. Tu mamy taki system, czyli ciągnięcia całej listwy. Bardzo, bardzo lekko pracujące zawieszenie i świetnie, precyzyjnie dopasowane do podłoża. I zapewne łatwiej, że tak powiem, temu zestawowi, powiedzmy, kosiarki z ciągnikiem, tudzież odwrotnie, pomijać też te przeszkody, które są, zważając na to, aby też maszyny nie uszkodzić. Tak jest. Przez ten system zawieszenia. To mamy to. Czy coś jeszcze ciekawego, takiego, co wyróżnia, że tak powiem, na tle innych kosiarek konkurencyjnych, że tak powiem, jeśli chodzi o kosiarki czołowe na przykład? Tak, tutaj ten system hydropneumatyczny jest jednym z ważniejszych takich rzeczy, które je wyróżnia. Niewiele producentów stosuje ten system hydropneumatyczny. Kolejnymi rzeczami są komponenty użyte do wyprodukowania listwy i całej maszyny. Nie bez kozery mamy 3-letnią gwarancję, ale też klient może czuć się bezpieczny, wybierając ten produkt. Może jeździć po kamieniach, po wszystkim, rozumiem, oczywiście żartując, ale no, otrzymując gwarancję 3-letnią, czyli na spory okres czasu, na pewno jest to taki bufor bezpieczeństwa, gdzieś w głowie się rodzi, że no, skoro tyle dają tej gwarancji, to znaczy, że ten produkt musi być wytrzymały, musi być na najwyższym poziomie. Tu nawet dodam stal, z której wykonane są dyski i nakładki trudnościeralne pod listwą, są wykonane ze stali Hardox. I to jest ta stal Hardox, którą możemy się chwalić, możemy reklamować, bo to jest bardzo twarda i ciężka stal do obróbki. To trzeba naprawdę potężnych maszyn, żeby zrobić taki profil dysku. Żartobliwie trochę. Tutaj stoi za nami w postaci zielonego jelonka, kawał luntrusa mocnego. No tak. To nawet na nim nie ma gwarancji 3-letniej, z tego co się dowiadywałem, także należy uważać, że pod tym kątem jest to produkt na pewno premium. Tak jest. Żeby zobrazować, powiedzmy, gamę kosiarek czołowych, powiedzmy, bo przy takiej jesteśmy, przy jednym z przedstawicieli, powiedz mi, w jakich wersjach one występują, czy są też lżejsze, cięższe, no i jaki tutaj mamy zakres szerokości roboczych takich kosiarek? Mamy w ogóle produkty w SIP dzielą się na trzy kategorie. Jest to linia Alp, linia Reboost i linia HD. Linia Alp są to maszyny, które są przeznaczone do gospodarstw mniejszych, alpejskich, górskich. Linia Reboost to jest bardzo szeroka linia i tutaj już mamy właśnie Silver Cut jak tutaj, mamy grabienie, przetrząsanie.
I tutaj mamy szerokości. Tu już mamy szerokości od 3 metrów do 3,80 kosiarki czołowej w tym egzemplarzu. Mamy zarówno sterowanie, tutaj przepraszam, zawieszenie hydropneumatyczne, jak i zawieszenie pchane. A co ciekawe, tutaj jak widzimy całe te ramiona zawieszenia są zunifikowane. I teraz tak, klient na początku chce mieć zawieszenie pchane. Zamawia zawieszenie tutaj kozioł, który jest pchany bez hydropneumatyki. Czyli mówimy tu o tym ramieniu, można Cała powiedzieć. tutaj Okej. do tego elementu Okej. zostaje zastąpiona innym kozłem, tak zwanym, ale po jakimś czasie mówi, dobra, podoba mi się to S-Flow, nie musi kupować nowej kosiarki, może zamówić zamówić S-Flow oddzielnie na częściach i wymienić, bo to jest zunifikowane. Cała Okej. rama jest Jeśli chodzi o zunifikowana. szerokości, mocowania i tak Takie dalej. same. A to jest, powiem tak, bardzo ciekawe i takie, myślę, innowacyjne Tak. rozwiązanie pod tym kątem. Przypomnij, jakie my szerokości robocze mamy. Jeśli chodzi Dostępne. o kosiarki czołowe, Mhm. kosiarki czołowe mamy w przypadku Silvercata od 3 metrów do 3,40, 3,80. Okej. To są kosiarki czołowe. Okej. Przekładnie widzę bardzo mocne, bardzo masywne. Też tu łatwo zobaczyć. To widać po prostu gołym okiem. Co jeszcze? Widzę proste tutaj regulacje, łatwo dostępne. Tak jest. Wszystko jest, jak widać, za pomocą solidnych rączek. Nie ma tu przetyczek, zawleczek. Mamy solidną rączkę, gdzie Okej. możemy łatwo dojść O, do... i to są ciekawe rzeczy, które, że tak powiem, pokazujesz od strony właśnie praktycznej. Nie bądźmy zamknięci, że tak powiem. Tak jest. Bądźmy otwarci dla widzów, dla klientów tak naprawdę, nie? Żeby te triki, że tak powiem, pokazać, które Tak. tak ułatwiają, że tak Ale powiem. Bo normalnie w kosiarkach wygląda, że my musimy tą kotarkę tam podwijać, Tak, wiesz, tak, studować. To nam spada na głowę tak naprawdę, nie? Warto pokazać coś takiego, bo jak my to mawiamy z Pawłem, to są tak zwane smaczki, że tak powiem, które zdecydowanie na co dzień ułatwiają funkcjonowanie i taką bieżącą obsługę tak naprawdę. Co maszyny. ciekawe, możemy ją jeszcze wyposażyć w hydrauliczne boczki. Prostą base, tak zwaną bez spulchniacza czy ze spulchniaczem, możemy wyposażyć w lusterka, Okej. możemy wyposażyć w hydrauliczne składanie. Też jest taka możliwość. Jedną rzecz się zapytam na koniec. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie mocy, w zależności od szerokości, mniej więcej jak to powiedz wygląda, od ilu do ilu, nie? No bo na przykład przy tej, jakie zapotrzebowanie mocy tu jest potrzebne? To jest ciekawe, bo SIP właśnie cechuje się tą niskim zapotrzebowaniem na moc i zarówno w tylnej kosiarce centralnie zawieszonej w listwach Silvercat jest to 70-80 koni tylko zapotrzebowania. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o podłączeniu maszyny i QR-kodzie. Nie wstydź się, nie krępuj Nie? się. To chciałbym zademonstrować, jak wygląda, wiadomo, mamy instrukcję obsługi, no ale Okej. gdzieś ta instrukcja obsługi Zamieńmy się miejscami, tak jak Dobra. żeśmy to poczynili. Ja zamieniam się w słuch, jak widzowie. Świetnie. Jak widzimy, mamy też obrazki, które mówią nam po kolei, gdzie który etap wykonać w przypadku poprawnego zaczepienia kosiarki z S-Flow. A że tak się wyrażę, ja przepraszam, że będę Ci tak Nie, się nie, wtrącał. nie ma problemu. Zwłaszcza przy kosiarkach czołowych jest to niebywale istotną kwestią, żeby to umocowanie czy sprzęgnięcie ściągnikiem było właściwe i to już, ja już tutaj mówię bardzo ogólnikowo i ogólnie, czy to jest kosiarka z tak bogatym tu wyposażeniem i systemem tak naprawdę, jak to pozywam, inteligentnym do kopiowania Tak terenu, jest. czy weźmiemy tak naprawdę dawniejszej konstrukcji kosiarki czołowe, gdzie mieliśmy te odciążania tam za pomocą jakichś układów sprężynowych i tak dalej, to one też wymagały niebywale precyzyjnej regulacji, tego doregulowania, żeby to odciążenie właśnie było właściwe, wypoziomowanie było właściwe, no i tym bardziej, że większość kosiarek tak naprawdę, co fajnie podkreśliłeś na samym początku,
ono było pchane i jest Tak, pchane, tak, nie? tak. To one tym bardziej są narażone, że tak powiem, no, na te przeszkody, a tym samym na zniszczenie, To prawda. jeśli, że tak powiem, będzie niewłaściwie to sprzęgnięte jedno z drugim. Ale już Ci nie przerywam, albo postaram się na chwilę zamilknąć i tyle. A Ty dokończ, że tak powiem, tutaj tą instrukcję, że tak powiem, montażu. Wyciągam telefon, bo jednak technologia idzie do przodu, każdy posiada smartfon i funkcję aparatu. Włączamy funkcję aparatu, podchodzimy do QR kodu i od razu wyświetla nam się ikonka YouTube, żeby przejść na stronę YouTube z instrukcją podłączenia maszyny. I teraz co się dzieje? Włączamy tutaj filmik i zaczynamy oglądać, jak poprawnie zaczepić kosiarkę czołową Silvercat S-Flow. No powiem tak, to jest bajer. Nie? Oczywiście mówienie o gwarancji tutaj dłuższej niż w konkurencji, mówienie o systemach, że tak powiem tutaj tego zawieszenia hydropneumatycznego, o tym, że jest ciągniona, a nie pchana, to już robi wow, natomiast sama łatwość, że tak powiem, tutaj tego podłączenia, jak pokazujesz, tak trochę na początku patrzyłem, jak Ty będziesz to demonstrował, te podłączenie, trochę rękawy zaczynałeś Mam zakasywać. rękawiczki nawet wszyscy przygotowane, ale co ciekawe SIP rękawiczki. Natomiast tego się nie spodziewałem, że będziemy to podłączać, sprzęgać za pomocą aplikacji. Tak jest, tak jest. Powiem tak, długo by opowiadać o atutach i zaletach kosiarek czołowych. Myślę, że na ten moment na tyle będzie to tych informacji, żebyśmy tutaj nie zasypali widzów. Dokładnie. Myślę, że spotkamy się jeszcze niejednokrotnie przy omawianiu jeszcze bardziej szczegółowym, gdzie będziemy wskazywać na te bardzo ważne, istotne elementy, które tak naprawdę mają wpływ na długowieczne, bezawaryjne funkcjonowanie.